Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki wsparciu słuchaczy. Brzmienie świata z lotu Drozda. Ten odcinek zawiera w sobie co najmniej kilka opowieści. Wszystkie pochodzą z Kazachstanu, tak jak i ta, którą opowie teraz mój gość. Żatyrbaj był bardzo bogaty. Był tak bogaty, że gdybyście spróbowali policzyć jego stada, to nawet zaczynając o świcie, nie wiem, czy skończylibyście do wieczora. Żatyrbaj był również chciwy. I bardzo głupi. Pewnego razu przyszedł do niego Audar Kosie. Wita się grzecznie, ale minę ma zmartwioną i coś w garści ściska. No co ty tak w tej garści ściskasz? Pyta go zaciekawiony Żatyrbaj. Oj baj, czcigodny baj, kłopoty ściskam, wielkie kłopoty. 2 ruble dostałem i nie mam ich gdzie schować, bo ani kieszeni, ani sakiewki. No to takie ściskam, tyle że już mi ręka całkiem zdrętwiała. Może ty mi w tym kłopocie pomożesz, co? Żatyrbaj do pomagania to nigdy chętny nie był, ale jeśli w grę wchodziły pieniądze... A co mam ci nie pomóc? Pomogę, tylko powiedz jak? No bo tak sobie pomyślałem, czcigodny baju, że może ty byś mi tak za te 2 ruble koziołeczka takiego marniutkiego sprzedał, co? Koziołeczka? Za 2 ruble? Obruszył się baj, ale potem pomyślał sobie, że przecież lepiej mieć 2 ruble niż ich nie mieć. Wyszukał w stadzie takiego herlaczka kulawego, takiego, co mu już tylko chwila została do śmierci. Ach, niech tam będzie moja strata, powiedział. Bierz. Chociaż żal prawie darmo takiego dobrego koziołka oddawać. No, dawaj te 2 ruble. Audar Kosie koziołka wziął, ale ruble dalej w garści ściska. Bo ja to tak sobie myślę, czcigodny baju, że może ty byś mi tak za te 2 ruble i koziołeczka to jagniątko sprzedał. Jagniątko? Za 2 ruble? I koziołeczka? No nie była to najlepsza na świecie wymiana, ale nie była też taka najgorsza. Poszedł baj do stada, wyszukał jagniątko. Złapał najmniejsze i podaje Audarowi. Bierz, mówi, bierz. Bardzo dobre jagniątko. Ale teraz dawaj te 2 ruble i koziołeczka. A Audar jagniątko wziął, ale koziołeczka nie puszcza i pieniądze dalej w garści ściska. Bo ja to tak sobie myślę, czcigodny baju. Tak się zastanawiam. Czy jakbym ci dał te 2 ruble, koziołeczka i jagniątko na dokładkę, to może ty byś mi kuskę sprzedał, co? Kuskę. Za 2 ruble, koziołeczka i jagniątko. To nie była zła wymiana. Poszedł baj łapać kozę. Wybrał taką starą, chudą i kościstą. Przyprowadził do Audara i mówi: bierz, wyśmienita koza. Dawaj te 2 ruble, koziołka i jagniątko. Audar kozę wziął. Ale ani jagniątka, ani koziołeczka nie oddaje i pieniądze dalej w garści ściska. Bo ja to tak sobie myślę, czcigodny baju, czy jakbym ci tak dał te 2 ruble, koziołeczka, jagniątko i kozę na dokładkę, to może ty byś mi tak barana sprzedał. Takiego, co bym go sobie sam mógł wybrać, co? Barana. Za 2 ruble, koziołeczka, jagniątko i jeszcze kozę na dokładkę. No to była bardzo dobra wymiana. To było nawet lepiej niż bardzo dobra wymiana. Dobrze, mówi baj, idź. No i wybrał Audar Kosie największego, najtłustszego barana w całym stadzie, a potem oddał bajowi 2 ruble, koźlątko, jagniątko i kozę na dokładkę. Barana na plecy zarzucił, pożegnał się i poszedł.
A Żatyrbaj długo jeszcze za nim patrzył i głową kręcił. No bo nie mógł się nadziwić, jacy głupi ludzie po tym stepie chodzą. Opowieść kazachska w wykonaniu, a może przedstawię mojego gościa dopiero za chwilę. Natomiast na pewno domyślacie się już, i słusznie, że tym razem skupimy się na Azji Środkowej, konkretnie na Kazachstanie. Tam właśnie mieszka wykonawca tej oto bardzo znanej przez jego rodaków piosenki.
Jakiś czas temu w odcinku 30 przyglądaliśmy się Estonii i Estończykom. Narzędziem do tego przyglądania była m.in. muzyka. W tym odcinku będzie podobnie w kontekście innego kraju, a wszystko przez źródło tego dźwięku. Tak wysoki dźwięk jest szalenie blisko granicy, poza którą ucho ludzkie jest bezradne i staje się głuche. Natomiast jeśli macie w domu zwierzęta domowe, a szczególnie psy, być może zareagowały teraz zainteresowaniem i pewnym poruszeniem. Rzeczony dźwięk wydobywał się z Dimasza Kudaibergena. Ma 26 lat i mieszka w Kazachstanie. Najpewniej wielu z Was nigdy tego nazwiska nie słyszało, a ci, którzy słyszeli, mogli go nie zapamiętać. W końcu Dimash Kudaibergen to nie jest nazwisko typowe, ale zapamiętajcie. Za tym człowiekiem stoi nie tylko jego kraj, ale również setki tysięcy ludzi poza Kazachstanem, którzy wpatrzeni są w niego jak w obrazek. Nie bez przyczyny. Jedną z tych osób jest animatorka kultury, opowiadaczka związana z karawaną opowieści oraz grupą 501, Mirella Gliwińska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To pani opowieść rozpoczęła ten odcinek Brzmienia Świata, ale nie legendy czy baśnie sprawiły, że teraz rozmawiamy. Bezpośrednią przyczyną jest jeden człowiek. Kiedy po raz pierwszy natrafiłem na Dimasha Kudaibergena w sieci, to pomyślałem sobie, kolejna azjatycka gwiazda pop. Pewnie z północnych Chin, jak wtedy zgadywałem po wyglądzie i po brzmieniu nazwiska. Jednak im bardziej zagłębiałem się w temat, tym rosło moje zainteresowanie, bo oto mamy człowieka, 26-latka, który zapełnia sale koncertowe w Kazachstanie i w Chinach oraz coraz częściej w innych krajach. Człowieka, którego, jeżeli słyszą go specjaliści z zakresu śpiewu, profesjonalni muzycy, to otwierają szeroko oczy, a czasem dosłownie te oczy wybałuszają, gdy słyszą, co ten człowiek potrafi. Na YouTubie zresztą jest trochę nagrań, na których dobrze widać te reakcje, także nasi słuchacze mogą sobie do tego zajrzeć. Myślę, że warto. Natomiast nie jest tak, że głos Dimasha Kudaibergena zachwyca wyłącznie specjalistów. Odnoszę wrażenie, jakby swoim istnieniem stworzył wokół siebie coś w rodzaju równoległego świata, o którym my, zanurzeni w świecie zwykłym, poza Dimashowym, niewiele wiemy. I to jest świat wykraczający nawet poza muzykę. To spróbujmy może do niego zajrzeć teraz. Dimash Kudaibergen potrafi śpiewać. Potrafi jak bardzo? Potrafi najbardziej na świecie. To znaczy, tak zupełnie obiektywnie podchodząc do sprawy, jest to opinia ekspertów. Jeśli chodzi o technikę śpiewu, nie ma nikogo, kto by śpiewał tak dobrze jak on. Jest świetnie wyedukowanym wokalistą klasycznie, ale też w muzyce rozrywkowej, w wielu technikach ludowych. Ma wspaniałe możliwości, bo ma ogromny głos i ma ogromny zakres. To jest kwestia oczywiście oddechu, postawy, wszystkich tych rzeczy, o których wiedzą specjaliści, a fani nie muszą. Zakres jego głosu to jest 6 oktaw, nawet trochę więcej, czyli w praktyce oznacza to, że może śpiewać basem, by w mgnieniu oka przejść w sopran i to się odbywa wszystko w locie natychmiast. Tak. Znaczy Dimash akurat nie jest jakoś fanem podawania informacji o swoim zakresie. Nie jest z gatunku tych artystów, którzy chcą być takimi ekwilibrystami. Po prostu ma takie możliwości, ale... Czasami mam wrażenie, że troszeczkę jednak się popisuje. Może nie jakoś tak bardzo wyraźnie, troszkę to kamufluje. Niby przy okazji, a teraz zaśpiewam takim wysokim głosem, że wszystkie psy w okolicy będą szczekać. Znaczy ja myślę, że to polega na czymś innym. To znaczy on sobie po prostu zdał sprawę w pewnym momencie, że ma dar ogromny i ma takie możliwości, jakich nikt inny nie ma. I też ma ogromną świadomość tego, że żeby zaistnieć na scenach światowych, to trzeba wyjść z czymś absolutnie wyjątkowym, zwłaszcza kiedy nie jest się anglosasem i nie ma się za sobą ogromnej machiny. Więc oczywiście, że ma dużo numerów takich popisowych, ale jak już się go poznaje tak bliżej, zaczyna się jeździć na koncerty, czy słucha się właśnie jego takich wykonań, kiedy nie konkursowych, kiedy nie musi się popisywać, to wtedy ta ekwilibrystyka pojawia się bardzo rzadko. Natomiast pojawiają się zupełnie inne, bardzo piękne rzeczy. Ale wracając do pana pytania, to jego zakres jest od dźwięku A1 do D8, czyli to jest 6 oktaw. Mówi się, że to jest 6 oktaw, 5 półtonów i rejestr gwizdkowy. Czyli jak patrzę na klawiaturę klasycznego pianina, to jest dokładnie wszystkie dźwięki, które Dimash jest w stanie z siebie wydobyć, plus nawet więcej. Tak, plus więcej. Klawiatura pianina nie wystarcza. Urodził się w zachodnim Kazachstanie. Jego rodzice oraz nauczyciele dosyć szybko się zorientowali, że chłopak ma talent muzyczny, bo
i świetnie operował głosem, miał znakomity słuch, szybko uczył się gry na instrumentach muzycznych. Jego umiejętności po raz pierwszy w szerokim świecie dostrzegła publiczność w 2017 roku. Wtedy już jakoś był rozpoznawalny w ojczyźnie, tam już zyskał aplauz. Ale chyba dopiero udział w chińskim talent show sprawił, że jego nazwisko Kudaibergen stało się jakoś znane. Tak i nie, dlatego że oczywiście Dimash w swoim kraju był znany dużo wcześniej. Również brał udział w lokalnych azjatyckich czy wschodnioeuropejskich konkursach, takich bardzo poważnych konkursach wokalnych, które wygrywał, więc w tym regionie był już osobą znaną. Natomiast faktem jest, że Singer był jego trampoliną do kariery światowej. No i internet. Dzięki temu, że można było zobaczyć ten konkurs w internecie, po prostu ludzie zaczęli się nim zachwycać i poznawać, i chcieć go poznawać coraz bardziej. No tak, ale ludzie w Kazachstanie tak, w Chinach tak. Podejrzewam, że częściowo w Rosji i w paru jeszcze innych krajach Azji Środkowej z pewnością. Natomiast w Europie Dimash Kudaibergen właściwie nie istnieje. Nie wiem, jak to w Stanach Zjednoczonych jest, ale podejrzewam, że podobnie. No to znaczy, to też jest pytanie, co to znaczy nie istnieje. Nie istnieje w mediach oficjalnych, mainstreamowych, nie istnieje w radiu, nie istnieje w telewizji. Czyli to jest definicja nieistnienia we współczesnych czasach, mam wrażenie. No to pod tym względem powiedzmy tak, natomiast rzeczywiście istnieje wśród społeczności fanów. Zresztą pan powiedział, że setki tysięcy go słuchają, ja panu powiem, że słuchają go miliony. Dlatego, że w tej chwili taki z grubszy szacunek jego fan klubów na całym świecie to jest około 12 milionów ludzi. Ale jednocześnie jak wszedłem sobie na Spotify nie tak dawno i spojrzałem na to, ile osób go obserwuje w ramach Spotify, czyli takiej właściwie jednej z głównych platform muzycznych świata północy czy zachodu, no to tam było niecałe chyba 200 000 osób. To powiedziałbym, że taka niższa średnia. Ja nie używam platformy Spotify. Bardzo duża grupa fanów Dimasha jest w wieku 40+, i to też jest fenomen ogromny. I są to ludzie, którzy dzięki Dimashowi uczą się tak naprawdę poruszania się po platformach muzycznych, po sieci, po mediach społecznościowych. I być może są tacy, którzy po prostu wolą go słuchać z YouTube'a albo z jakichś innych przestrzeni. Tutaj pani dotknęła bardzo ważnej rzeczy, którą chciałem też dotknąć osobiście. Mianowicie, kiedy się dowiedziałem, że w Polsce istnieje fanklub Dimasha Kudaibergena, młodego, przystojnego chłopaka, który się tak nosi jak idole nastolatków w Korei Południowej, czy w Chinach, czy w Japonii, wtedy byłem przekonany, że też tak będzie w Polsce. To znaczy, że twórcami i aktywistami polskiego fanklubu będą ludzie gdzieś tak koło 30 albo nawet młodsi. Tymczasem siłą napędową tego fanklubu polskiego oraz Radia Dimash, o którym powiemy później, właśnie są ludzie między 40 albo 50, tak jak zgaduję, i to jest niezwykle ciekawe, bo wychodzi na to, że gwiazda muzyki pop zafascynowała państwa dojrzałych ludzi i państwa jakoś uwiodła. I w pani przypadku to było chyba kilka lat temu, jeszcze przed pani pierwszym wyjazdem do Kazachstanu, prawda? To był pierwszy koncert. Tak, dlatego że mój wyjazd do Kazachstanu tak naprawdę jest konsekwencją poznania Dimasha Kudaibergena. To jest taka kolejność. I rzeczywiście Dimash ma ogromną, młodą fanbazę w Chinach. Natomiast na świecie rzeczywiście uwodzi ludzi już chyba z jakimiś określonymi gustami muzycznymi i z jakimiś potrzebami czegoś więcej niż taka zwyczajna muzyka, która leci w tej chwili w radiach. Właściwie o Dimashu trudno jest mówić w taki intelektualny sposób. Jego fenomen można rozpatrywać właściwie poprzez emocje. On bardzo trafia do ludzi wrażliwych i emocjonalnych i to są ludzie w bardzo różnym wieku i z bardzo różnym wykształceniem. Nie muszą mieć przygotowania muzycznego. Po prostu sięga gdzieś bardzo głęboko. Reakcje na niego pierwsze są czysto fizyczne. Ludzie często płaczą, dostają ataków histerii. Zresztą ja byłam tego świadkiem. To brzmi troszkę tak, jakby Beatlesi wyszli na scenę, tylko tu mamy do czynienia z jednym facetem. Ale wie pan, co to tak jest? No, ja byłam tego świadkiem, kiedy puściłam Dimasha mojej mamie, która miała wtedy 82 lata, która lubi po prostu klasykę i lubi operę. I tak sobie pomyślałam, że może spodoba jej się taki głos. I w momencie, kiedy ona go posłuchała, ona po prostu zalała się łzami, zaczęła płakać. I to nie jest jakaś odosobniona reakcja.
To, że ludzie mają gęsią skórkę, im stają wszystkie włosy i na głowie że mi cierpnie potylica, to akurat ja byłam tym przypadkiem, że mi cierpła potylica po prostu, jak go słuchałam. Że potem jego głos jakoś tak wchodzi do środka, że śpiewa człowiekowi w głowie całymi dniami i nocami. To tak szczerze mówiąc jest dość okropne uczucie. Jest pani przez niego jakoś prześladowana muzycznie dzień i noc? Nie, teraz już my to nazywamy taką infekcją, ponieważ fani na całym świecie rozmawiają o tym i ponieważ każdy w pierwszym momencie to jest takie uczucie, co się ze mną dzieje, dlaczego tak jest, w końcu jestem dojrzałą kobietą, no dlaczego ja mam takie emocje, dlaczego ja się tak czuję. No i potem, kiedy się spotykają wreszcie ze sobą fani i zaczynają o tym rozmawiać i kiedy okazuje się, że oni też tak mają, no to wtedy jest takie uspokojenie, no nie zwariowałam. Po prostu tak jest. No i jest jednostka chorobowa określona jako dimasztitis, która funkcjonuje w świecie DIRS i wiadomo, że po prostu ktoś cierpi na dimasztitis. To jest ostra faza pierwsza, kiedy się zapada na tę chorobę. Mówi się też, że ktoś jest kompletnie zdimaszowany. Zdimaszowany, bardzo ładne. Że po prostu zdimaszowany i już po prostu przepadło. I to nie mija. W momencie, kiedy zaczyna się potem poznawać go jako człowieka, bo to też było tak, że ja najpierw się zachwyciłam jego możliwościami wokalnymi, no ale tak szczerze mówiąc, gdyby miało na tym zostać, to pewnie ta fascynacja potrwałaby może miesiąc, może pół roku. No bo ile się można zachwycać wysokimi dźwiękami, jakąś ekwilibrystyką, wokalizami, nie wiadomo czym. No to jest piękne, no ale życie idzie naprzód, są różne rzeczy. Tutaj padło ważne słowo, które dla pani jest zwyczajnym słowem, ale dla mnie i dla naszych słuchaczy myślę, że jest słowem nieczytelnym, więc musimy je wyjaśnić. Mam na myśli słowo DIRS. To jest słowo, które bardzo często się pojawia w kontekście fanów Dimasza Kudaibergena. Proszę wytłumaczyć. To jest nazwa fanów Dimasza Kudaibergena. Nie wiem, jak jest w Europie i na świecie, ponieważ w życiu nie byłam niczyją fanką wcześniej, nie byłam w żadnym fanklubie, ale wiem, że w kulturach azjatyckich, w Korei, w Chinach, w innych miejscach, gdzie są duże fankluby, one mają swoje nazwy. I to jest czasem tak, że nazwę nadaje artysta, a czasem taka nazwa wymyśla się. Zdaje się, że ta grupa koreańska BTS, ona się chyba nazywa, ich fani nazywają się Armia. Inni fani innego artysty chińskiego, Hua Chen-yu, nazywają się Marsjanie albo E.T. Marsjanie? No, a dlaczego Marsjanie? To bardzo ciekawe. A to już jest dlatego, że on jest po prostu chłopakiem z Marsa, no, jest kosmitą, więc generalnie są Marsjanie. Ale to jakby... Albo fani orbitują wokół niego, może dlatego. Tak. Natomiast w przypadku Dimasza, zresztą muszę panu powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo ważny dzień, jeśli chodzi o świat fanów Dimasza, dlatego, że dzisiaj jest 4. rocznica jego debiutu na Singerze. Czyli na tym talent show w Chinach. To nie był talent show. Musimy to też sobie wyjaśnić. To nie jest talent show. To był niestety, bo się skończył w zeszłym roku, jeden z ważniejszych takich świąt wokalnych w Chinach. Z jednej strony konkurs, ale z drugiej strony możliwość prezentacji dorobku bardzo znanych, sławnych, lubianych gwiazd tamtejszych z dużym dorobkiem i z bardzo dużą sprzedawalnością, z dużą popularnością. Więc w ogóle dostanie się do tego programu jest wielkim zaszczytem, taką formą uznania dla talentu, dla chińskich wykonawców. I tak jest traktowane, że tam właściwie wygrana nie jest najważniejsza, ważne jest, żeby w ogóle w tym konkursie być. Natomiast sam konkurs ma 12 rund, składa się z kilku etapów, można na każdym etapie odpaść, czasem w niektórych edycjach można było wrócić, czasem nie. I polega to na tym, że każda z osób, które występuje w tym konkursie, występuje na żywo, musi prezentować dorobek swój, ale również wykonania innych artystów. A zwycięzcę wybiera publiczność, która jest na sali. Tam jest 500 osób, mają przyrządy do głosowania. One przychodzą na wszystkie odsłony, na wszystkie rundy konkursu i głosują na tych artystów, którzy podobali im się najbardziej. Jest tak, że można wygrać pierwszą czy drugą rundę, natomiast w trzeciej, czwartej można odpaść i wypaść z konkursu, bo akurat ktoś będzie lepszy. Więc ja obejrzałam 4 edycje tego konkursu, bo on naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie i bardzo mi się podobał i uważam, że to jest morderczy konkurs. Jeden chyba z najlepszych, jaki widziałam. Trwa 3 miesiące i naprawdę trzeba się tam bardzo starać. Więc kiedy Dimash dostał się do tego konkursu, prawdopodobnie była to taka edycja, w której organizatorzy chcieli jakoś zmienić formułę, sprawić, żeby to było bardziej atrakcyjne dla widzów. No i zaprosili takiego młodego chłopaka spoza Chin, trochę znikąd. On był też najmłodszym w ogóle w historii konkursu wykonawcą. Myśleli, że pewnie zostanie 2 albo 3 rundy, bo to tak na ogół jest.
Jeszcze miał tego pecha, że wylosował numer 1, więc wiadomo było, że po nim będzie jeszcze 11 wykonawców. Więc szansa tak naprawdę na jakieś zaistnienie czy wygraną była niewielka. No ale wyszedł, zaśpiewał i właściwie chyba w pół minuty czy w 30 sekund postawił całą publiczność na widowni, na baczność. Był wielki aplauz. No i pokochali go od razu. Wszedł do studia jako nikomu nieznany chłopak, cudzoziemiec, a wyszedł jako Dimashi. Bardzo znana osoba. No i oczywiście, jak każdy artysta w Chinach i też na świecie, zaczęli się tworzyć fani wokół niego. A ponieważ tam oni mają dobrze zorganizowane fankluby i fanbazy, więc poproszono go, żeby nadał imię swoim fanom. A ponieważ Dimash jest bardzo takim emocjonalnym człowiekiem, bardzo ciepłym, serdecznym, który jakoś też umie okazywać tę swoją wdzięczność dla ludzi, którzy go słuchają, powiedział, że dla niego jego słuchacze, ci, którzy słuchają jego muzyki, są kimś równie ważnym jak jego rodzina. Są mu drodzy, są jego dears. No i tak powstała nazwa naszego fanklubu. Dimash Kudaibergen wykonuje piosenki z jednej strony już znane, ale też tworzy własne kompozycje. Śpiewa w kilku językach, ale oczywiście o jego wyjątkowości świadczy przede wszystkim jego głos. Przesłuchałem, myślę, kilkanaście jego piosenek i przyznam, że estetycznie, i nie mówię tutaj o samym głosie, to te piosenki zgrywają się z moim gustem w stopniu umiarkowanym, tak bym to powiedział. Generalnie są to piosenki, przynajmniej te, na które ja natrafiłem, może są jakieś inne, ale raczej popowe, w takim klasycznym rozumieniu i w stylu znanym z Azji, to znaczy to są piosenki, które mogłyby równie dobrze zaistnieć w ramach K-pop w Korei, czy w ramach muzyki popularnej w Japonii. Czasami jest densowo, a czasami jakoś balladowo z takim romantycznym, powiedzmy, smuteczkiem, gdzieś tam podkreślanym przez dźwięki pianina. To nie jest jakaś muzyka, która jest bardzo wymagająca od słuchacza, mam na myśli, jeżeli chodzi o samą kompozycję. A mimo tego wcześniej pani powiedziała, że ten wykonawca, ten muzyk, ten artysta trafia do słuchaczy też często wyrobionych, już jakoś dojrzałych, nie tylko wiekiem, ale też gustem. Jak to pogodzić ze sobą? Rzeczywiście, kiedy się sięga do YouTube'a i poznaje się Dimasha, to trochę wydaje się, że jest tam takie pomieszanie z poplątaniem, że to jest takie bardzo eklektyczne. Ale też wynika to z tego, że Dimash funkcjonuje na kilku scenach muzycznych. Bierze po prostu pod uwagę gust muzyczny danego regionu. Jest ileś utworów, które są singera z tego konkursu, kiedy on śpiewał covery albo śpiewał chińskie piosenki, właściwie chyba tylko jedną swoją autorską. I one były przygotowane pod konkurs. Zresztą ze świetnymi aranżacjami Erlana Bekczurina, jego przyjaciela, świetnego aranżera. No musi to być takie, żeby się spodobało publiczności. To jest normalne. Więc myślę, że stąd jest takie trochę tutaj zamieszania. Poza tym Dimash też kocha swoją własną kulturę i on jest najlepszym ambasadorem Kazachstanu, jaki właściwie każdy kraj chyba chciałby mieć takiego ambasadora, jakim jest Dimash, który na każdym kroku podkreśla swoją kazachskość, dumę ze swojego kraju, z jego osiągnięć. Pokazuje też talenty innych ludzi, z którymi pracuje. I śpiewa też sporo ludowej muzyki kazachskiej w swoich aranżacjach, w swoim wykonaniu. No do tego są rzeczy, które zaproponowano mu do zaśpiewania, zwłaszcza w Chinach. Są to soundtracki do różnych filmów. Są też rzeczy, które są z rynku rosyjskiego, które też są dość dla nas specyficzne i są inne. A poza tym on ma 26 lat. On tak naprawdę cały czas szuka i cały czas eksperymentuje. Też nie jest łatwo znaleźć swoją drogę, kiedy się ma te prawie 7 oktaw i trzeba z tym coś zrobić. Jeżeli się nie chce być cyrkowcem, tylko pokazać światu, że się jest naprawdę dojrzałym, bardzo dobrym artystą. Niedługo powinna pojawić się jego płyta w języku kazachskim z utworami, które przygotował tam razem ze swoimi przyjaciółmi, świetnymi muzykami z Kazachstanu. I chyba dopiero tam tak naprawdę zaczyna widać być tego prawdziwego Dimasha, jaki on będzie w przyszłości, na co też czekamy. Co się dzieje podczas jego koncertów? Bo wspomniała pani o tym, że to trochę przypomina sceny z lat 60., jak Beatlesi wychodzili na scenę. Mdlący ludzie, gdzieś łzy, okrzyki, szarpanie włosów, nie wiem jak to wygląda dokładnie, ale była pani w środku i jako też obserwatorka, ale też uczestniczka aktywna, jako fanka tego człowieka. Jak to wygląda w ogóle? No powiedzmy już nie rwiemy ubrań, ani nie staramy się rozerwać Dimasha na strzępy, jeśli go już zobaczymy. Bo jednak mimo wszystko nie. Ale każdy koncert Dimasha jest ogromnym międzynarodowym świętem, bo tak naprawdę są dwie rzeczy. Jest to, co dzieje się na scenie i to, co dzieje się na widowni.
A ponieważ Dimash koncertuje na stadionach i to dużych stadionach, takich, że zbiera kilkudziesięciotysięczną widownię, na przykład koncert, na którym ja byłam w Astanie, tam było 30 000 ludzi, z czego 15 000 to byli cudzoziemcy, którzy przyjechali z różnych krajów specjalnie na ten koncert. I to jest ogromna rodzina Dears. To są ludzie, którzy rozpoznają się na ulicy, czasami znają się z sieci, no bo niektórzy mają swoją aktywność na Instagramie czy na Facebooku. Znają się z komentarzy, a czasami też z wizji, bo też są osoby, które robią reakcje albo przygotowują jakieś filmy o Dimaszu, reportaże, no dużo rzeczy tam się dzieje. Ale nawet jeśli się nie znamy tych osób, ale wiemy, że jesteśmy w tej samej rodzinie, to te powitania są bardzo serdeczne. Wszyscy czują się bardzo swobodnie i bardzo dobrze w tym swoim towarzystwie. Mamy wspólnotę doświadczeń i o czym rozmawiać. No i w związku z tym już na tą widownię, no to wchodzi taka bardzo zaprzyjaźniona, duża ekipa, która też zna całą twórczość Dimasza, więc ludzie z różnych krajów uczą się jego piosenek w różnych językach. Co jego na początku bardzo zaskakiwało i bardzo go wzrusza też, kiedy widownia ze świata śpiewa w języku kazachskim razem z nim albo po chińsku. No oczywiście są łzy, są okrzyki, są flagi z różnych krajów i flagi klubowe, są zdjęcia wspólne, są rozmowy. Ja akurat na koncercie, na którym byłam, stałam w grupie Kazachów. Akurat tak się stało, że moje koleżanki poszły bardzo blisko sceny, ja byłam trochę dalej. Byłam w otoczeniu Kazachów, byłam w koszulce naszej fanklubowej. Ktoś mnie bardzo uprzejmie zapytał, czy może zrobić mi zdjęcie, czy może zrobić zdjęcie właśnie mojej koszulce, moim plecom. Potem zaczęły się pytania, skąd jestem, kim jestem. No i miałam takie poczucie, że naprawdę spędzam ten koncert w bardzo przyjemnym gronie, prawie rodzinnym. W Kazachstanie ludzie są bardzo serdeczni. Tam bardzo często nam dziękowano, że interesujemy się Dimaszem i że wspieramy jego karierę. Tak jak pani powiedziała wcześniej, ten człowiek, ten artysta, ten muzyk jest ambasadorem swojego kraju. Dzięki niemu, podejrzewam, duża część jego fanów obecnych spoza Kazachstanu dowiedziała się, że w ogóle taki kraj jak Kazachstan istnieje. No może wiedzieli coś mniej więcej, ale pewnie nie do końca. A tutaj, proszę bardzo, jest muzyk, śpiewa, jestem nim zachwycony, chcę się dowiedzieć o nim czegoś więcej, dowiaduję się, że mieszka w Kazachstanie, stamtąd pochodzi i wchodzę głębiej w ten kraj, wchodzę w kulturę. I to wejście jest też bardzo ciekawe, dlatego że Dimash w momencie, kiedy go poznaliśmy z Singera, pokazał nie tylko swój kraj, ale pokazał również swoją rodzinę, środowisko, w którym wyrósł i z którego pochodzi. I to też jest bardzo ważny element naszej nim fascynacji czy miłości do niego, dlatego że on jest takim przedstawicielem wartości, które w naszym świecie już zanikają. Ja na początku miałam takie poczucie, no jestem opowiadaczką, że ja wchodzę do jakiejś bajki, jakiegoś eposu albo jakiejś niezwykłej legendy, że widzę kogoś, kto wygląda i nosi się jak książę, ma książęce maniery, ma po prostu bardzo dobre wychowanie. Ale też jakąś dumę widać na scenie. Jak się go widzi na scenie, to się ma wrażenie, że to jest człowiek w takim znaczeniu klasycznym z wyższych sfer. Taki właśnie jest stateczny, potężny wręcz. No jest taki książęcy, to prawda. Tak. Ale z drugiej strony też dowiadujemy się, że wychował się w wielopokoleniowej rodzinie, że tak naprawdę bardzo ogromny wkład w jego rozwój w dzieciństwie mieli jego dziadkowie, bo dowiadujemy się, że jest taka tradycja w rodzinach kazachskich, że pierwsze dziecko wychowują dziadkowie. Potem poznajemy jego rodziców, którzy również są artystami. Jego rodzice również są zasłużonymi artystami Kazachstanu. Śpiewali i śpiewają dalej, tudzież są takimi też działaczami kultury na rzecz swojej społeczności. Potem dzięki niemu, ponieważ on ma w sobie taki ogromny szacunek dla autorytetów, dla seniorów i dla swoich nauczycieli, do których ma ogromną wdzięczność, poznaliśmy wszystkich jego nauczycieli, których każdego z osobna na określonym etapie pokazywał i mówił, co im zawdzięcza. I że tak naprawdę to, co go ukształtowało, to nie jest jego własna praca i jego talent, tylko to są wszystko ludzie, którzy stworzyli mu możliwości do tego, żeby był taki, jaki jest. Ale to brzmi trochę jak rzecz niemożliwa, to znaczy człowiek, który w ciągu kilku ostatnich lat, mając 20 parę lat własnych, zdobył szczyty popularności, to znaczy jest u przedsionka swoich możliwości już maksymalnych i swojej maksymalnej sławy, nie odbiła mu woda sodowa, to jest prawie niemożliwe. No właśnie, ale on taki jest. Zresztą też jest bardzo dobrze wykształconym chłopakiem, bo on w tej chwili skończył Uniwersytet Muzyczny w Kazachstanie, zrobił magisterkę, teraz robi doktorat.
Jest bardzo czytany też, czyta dużo filozofii, jest ogromnym miłośnikiem Abaya Kunanbajuły, który jest takim filozofem. Adam Mickiewicz Kazachstanu, albo bardziej nawet. No powiedziałabym, że nawet trzej nasi wieszczowie razem wszyscy. No ważna postać XIX wieku to na pewno. Ogromnie ważna postać, ogromnie istotna, zresztą bardzo mądry człowiek, bo oczywiście czytałam jego słowa, są w przekładzie polskim. I cała tradycja jest też z rodziny tradycyjnej. Jego dziadkowie są wykształconymi ludźmi, ale też są ludźmi bardzo tradycyjnymi, więc nauczyli go takiego właśnie już nie dzisiejszego podejścia, takiej niezwykłej miłości do ojczyzny, miłości do swojego kraju, do swoich tradycji, do siebie nawzajem, tego odnoszenia się właśnie takiego bardzo już dzisiaj niezwyczajnego, z szacunkiem, ale takim ciepłem i otwartością. I to nie jest gra, to widać za każdym razem, kiedy obserwujemy takie różne sytuacje, sfilmowane czasami przypadkiem na lotnisku, kiedy gdzieś przechodzi, albo mówią o tym ludzie, którzy z nim pracują. Bardzo podkreślają jego skromność, uważność dla innych. Kiedy jest na koncertach, na końcu przedstawia i dziękuje swojej ekipie, swoim muzykom, to nie ogranicza się tylko do muzyków. On dziękuje swoim aranżerom, reżyserce koncertu, organizatorom, właściwie każdemu, kto wniósł wkład w to, co on robi. Po prostu potrafi się też podzielić tym swoim sukcesem. Znaczy bardzo podkreśla, że to jest zespołowa praca i że na to pracują nie dość, że pokolenia, bo jego rodzina i jego nauczyciele, to również wszyscy ludzie, którzy są w jego otoczeniu. Tak się zastanawiam, czy Dimash Kudaibergen nie jest trochę postacią tragiczną, w tym sensie, że oczywiście jest to człowiek obdarzony przez los niebywałym talentem wokalnym. Mógłby być gwiazdą scen operowych, gdyby chciał. Zresztą chyba nawet miał jakieś propozycje w tym zakresie w przeszłości, ale wybrał inną drogę. Chciał odnaleźć i chce się odnaleźć i odnajduje się w muzyce popularnej. Zyskuje aplauz, ma rosnące rzesze fanów, ale wszedł do tej samej wody, w której znajdują się setki innych wykonawców muzyki pop, którzy są pewnie znacznie mniej utalentowani od niego, ale za sprawą specjalistów od promocji i marketingu docierają na szczyty list przebojów i są bożyszczami tłumów. I to z nimi Dimash Kudaibergen jakoś konkuruje. Nawet jeżeli nie chce, to i tak jest w ramach konkurencji z nimi. Poza tym jest Kazachem, co na pewno nie ułatwia mu dotarcie do odbiorców, bo gdyby był na przykład Chińczykiem, to pewnie byłoby mu łatwiej. Więc myślę, że on stoi w takim miejscu, gdzie podejmuje duże ryzyko, bo nie wiadomo, co będzie za te kilka lat. Nie tylko chodzi mi o jego rozwój osobisty, ale o to, jakim będzie muzykiem i artystą w przyszłości. Byłoby tak, gdyby Dimash naprawdę marzył przede wszystkim o tym, żeby być gwiazdą pop i zdobyć cały świat. I był tylko skupiony na tym celu. Natomiast cel Dimasha jest zupełnie inny. To znaczy on chce, oczywiście jak każdy chce być sławny, chce być doceniony, chce być słuchany, ale tak naprawdę nie jako on, tylko chce, żeby doceniano jego sztukę, a przede wszystkim chce pokazać światu piękno muzyki i kultury kazachskiej. I to jest jego główny motywator działania. Zresztą on jeszcze przed Singerem miał postawione bardzo wyraźnie cele, że jeżeli do określonego wieku, chyba 23 czy 24 lat, nie przekroczy tej bariery, ponieważ on po tych konkursach i wygranych na różnych festiwalach wokalnych w swoim regionie zyskiwał sławę, ale nic z tego tak właściwie dalej nie wynikało. Więc, że jeżeli nie przekroczy tej bariery, to ma plan B i zajmie się czymś innym. I jednym z jego marzeń jest poświęcenie się edukacji dzieci i młodzieży, bo do tego też ma duży talent. Więc po to robi doktorat, po to rozwija się też w tych takich dziedzinach teoretycznie muzycznych, żeby mieć dla siebie również tę drugą nogę, kiedy się okaże, że jego kariera może nie będzie taka, jakby chciał. Poza tym też jest dość bezkompromisowym człowiekiem i on nie pójdzie na każdy układ i nie zrobi wszystkiego dla kariery. To już wiemy, ponieważ miał jeden epizod właśnie takiego wejścia w Stany Zjednoczone 2 lata temu, to było, zdaje się, to było w 2018 roku. Taki talent show The Best World. Kiedy Dimash doszedł do finału i okazało się, że jest tam w ogóle jakaś przedziwna kombinacja, bo okazało się, że ma konkurować z 2 dzieci o finał, o $1 milion i wtedy powiedział, że on tego nie zrobi, ponieważ w kulturze jego kraju dorośli wspierają dzieci, a nie konkurują z nimi. Więc odchodzi i oddaje tę walkę tej 2, która tam zostaje. To ciekawe podejście. My już to wiemy, że po prostu jeżeli coś nie jest zgodne z wartościami, które wyznaje Dimash i z jego właśnie światopoglądem, to on tego po prostu nie zrobi.
nawet gdyby miał za to zapłacić wysoką cenę. To znowu wydaje się, że mamy do czynienia z człowiekiem, który nie powinien istnieć. 26-latek z tak niebywałym talentem, z rosnącą popularnością i z dobrze wypracowanym kręgosłupem moralnym. Dokładnie. I dlatego on wzbudza taką miłość w ludziach, dlatego że jest jakby dla mnie takim symbolem tęsknoty za wartościami i czasami, które gdzieś po drodze zgubiliśmy wszyscy. I to, że on jest bardzo emocjonalnym też wokalistą, że właśnie dociera po prostu gdzieś tak ponadkulturowo do serc ludzi i do głębi, to jest jedna rzecz, ale druga właśnie to są te wszystkie wartości, które on za sobą niesie. No jak mówię, jesteśmy w baśni, w legendzie. Przez pani fascynację Dimaszem Kudaibergenem rozpoczęła się pani droga ku Kazachstanowi jako takiemu. Poznaje pani coraz lepiej ten kraj, również właśnie przez legendy i baśnie, nie tylko o samym Dimaszu, ale też takie legendy po prostu, baśnie, wierzenia, opowiadania. Jedną z nich słyszeliśmy na początku naszej rozmowy. To są dla pani ważne historie przez fakt taki oto, że jest pani opowiadaczką historii, więc to jest bliskie pani profesji. W jaki sposób wobec tego, poprzez te opowieści, baśnie, podania, czyta pani Kazachstan? Jaki to jest kraj? To nie jest takie proste przełożenie, dlatego że Kazachstan jest krajem wielonarodowym i wielokulturowym. Ja poznaję w tej chwili tradycje i baśnie czy legendy samych Kazachów. A w Kazachstanie jest nacji ponad 100, które się składają w ogóle na kulturę tego młodego w sumie państwa. Także mogę tylko powiedzieć o tym komponencie kazachskim, który tu oczywiście jest bardzo ważny przez Dimasza, no i też jest ważny ze względu na to, że to są pierwotni mieszkańcy tych stepów. Inne nacje z różnych przyczyn się tam pojawiły, niekoniecznie z własnej woli. To jest dla mnie bardzo piękne odkrycie, bo kiedy poznajemy te wszystkie takie zbiory baśni, legend europejskich, czy takich wokół naszego kręgu kulturowego, to one już są nam, też przez pryzmat naszej kultury są nam znane, a z drugiej strony bardzo często one już są przetworzone i takie uładzone przez osoby, które to przygotowywały do wydania. Więc jest bardzo wiele takich wątków, które po drodze gdzieś nam znikły. Natomiast ja teraz zaczynam poznawać historie, które są takie mocno pierwotne. Nie mają tego komponentu takiego ładzenia czy takiej grzeczności. Bywają czasem dość brutalne, czasem okrutne, ale też jest w nich bardzo dużo piękna. Tam był przecież szlak jedwabny i tam zawsze się mieszały różne kultury i też mieszały się różne opowieści, więc w tym kanonie tekstów czy opowieści kazachskich są również takie, które znam od innych ludów turkijskich, ale również z kultur arabskich czy europejskich. Tylko zawsze jest jakieś takie przesunięcie skierowane na człowieka i na to, żeby jednak dać mu jeszcze jakąś szansę, żeby niekoniecznie musiał zapłacić za swoją głupotę życiem, ale że po prostu ma taką nauczkę, która sprawia, że on staje się lepszy albo jakoś jest więcej takiego zrozumienia dla takiego człowieczeństwa, dla słabości. No nie wiem, bardzo trudno jest mi to powiedzieć. Człowiek jako istota z zasady niedoskonała? Tak, zwłaszcza, że to są też opowieści, tak jak właściwie zawsze te wszystkie opowieści takie oralne są historiami ludzi ubogich. Też pokazują świat, jaki był kiedyś na tym stepie, jak funkcjonowały auły, jakie były relacje pomiędzy osobami bogatymi i biednymi, co jest pokazane też w tej historii, którą opowiedziałam dzisiaj. Ale również muszę powiedzieć, że kultura kazachska jest niezwykle bogatą kulturą oralną. To znaczy tam pod względem muzycznym, pod względem poezji. Nie wiem, czy pan wie, że tam byli tacy wędrowni, czy właściwie każdy aul posiadał swojego poetę, improwizatora, który potrafił śpiewać. Właściwie prawie wszyscy grali na instrumentach. Dombra jest takim świętym instrumentem Kazachów. Grali na nim mężczyźni i kobiety i oni śpiewali. Bardzo jest bogaty ten folklor. Ja dopiero wchodzę w to i tak naprawdę wiem, że to jest wielopiętrowe i to jest jak ocean. Trudno jest właściwie znaleźć tą taką nić przewodnią przez to. No ale to jest bardzo ciekawe, że oni robili sobie pojedynki poetyckie, że spotykali się właśnie najlepsi akyni z różnych aułów, z różnych miejsc, czy nawet z różnych regionów. Była publiczność, a oni śpiewali, improwizowali. Dla mnie to jest w ogóle niezwykle fascynujące. I to jest w ogóle bardzo muzykalny, bardzo muzycznie dobrze rozwinięty naród. Pięknie śpiewający, z pięknymi tekstami. Więc jakby w momencie, kiedy wchodzę właściwie w te opowieści i tak szukam tego świata, to też z jednej strony się zachwycam, z drugiej też poznaję taką trudność życia w tych warunkach. Bo tam jest jednak bardzo surowy klimat i to życie nie było proste.
Też zwyczaje, trochę demonologii, no właściwie wszystko. Przez opowieści można poznać właśnie tą część takiego życia tradycyjnego, którego już też w Kazachstanie nie ma, no bo oni już przestali być koczownikami, już mieszkają we wsiach albo w miastach. Już raczej mało się wypasa bydła. No znaczy są oczywiście ludzie, którzy hodują konie, ale już większość ludzi mieszka w miastach i zajmuje się tym, czym my się zajmujemy. Więc ten świat też zanika. No Dimash Kudaibergen próbuje właśnie jakoś przywrócić, nadać blask temu światu, który odchodzi i też pokazać go nawet też swoim rodakom, że jednak warto przyglądać się tym tradycjom, warto być z nich dumnym i warto je znać. I znać swoje pieśni, i znać swój język i znać swoje korzenie. Zresztą nie wiem, czy pan wie, że przeciętny Kazach zna swoich przodków do 7. pokolenia. Rozumiem, że z imienia i nazwiska, tak? Czy jeszcze jest w stanie jakoś tam ich scharakteryzować? Jeszcze jest ich w stanie scharakteryzować, wie z jakiego rodu pochodzą, z jakiego odłamu. Dlatego, że w tej tradycji można się było żenić, jeżeli nie było żadnych wcześniej takich powiązań małżeńskich, właśnie do 7. pokolenia. Więc właściwie zaczynają rozmowę od tego, kim jesteś, z jakiej jesteś rodziny, z jakiego rodu, kto jest twoim przodkiem. I albo znajdują swoich wspólnych krewnych, albo nie. I to jeszcze cały czas funkcjonuje. Może już nie wszyscy, już ci z miasta, może niektórzy już znają do 4. pokolenia, powiedzmy. Ale niedawno pytałam takiego znajomego Kazacha, który mieszka w Polsce o to. To mówi, że tak, że on zna do 7. pokolenia swoich przodków i jego rodzina też. I że to jest normalne. Postać spryciarza, który pojawił się w opowieści, którą pani przedstawiła na początku naszej rozmowy, to jest postać znana w Kazachstanie, prawda? To jest taki, powiedzmy, chłopek roztropek, tylko w wersji kazachskiej. To właśnie nie jest chłopek roztropek. To jest bardzo znana postać. To właściwie była pierwsza historia, jaką ja dostałam od poznanych osób z Kazachstanu. Przysłali mi ją w wersji rosyjskiej. Ale to nie jest chłopek roztropek. Audar Kosie jest złodziejem i oszustem. Jest człowiekiem, który miał bardzo ciężkie dzieciństwo i nienawidzi bogaczy. I za każdym razem, kiedy może ich oszukać albo okraść, to robi. I on nie bierze jeńców. Jest naprawdę czasami bardzo bezlitosny i okrutny. A to traktuje to jako sport, to oszukiwanie bogatych? Nie. To znaczy jakby taka jest jego natura. Może z tego żyje. Jak jest okazja, to po prostu ją wykorzystuje. Jeżeli widzi kogoś, kto jest właśnie taki głupi i chciwy, to go oszuka. Jeżeli widzi kogoś, kto ma dużo dobra i nie chce się tym podzielić, to go okradnie. Natomiast z drugiej strony jest człowiekiem, który nie przywiązuje w ogóle wagi do dóbr materialnych, w związku z tym wszystko, co ukradnie, oddaje biednym. Ale nie ma w nim jakiejś szlachetności wielkiej. Ale jest też dużo takiej ludzkiej poczciwości, czy też wrażliwości na krzywdę innych, którzy są w takiej samej sytuacji jak on, więc lubię Audara Kosie, natomiast nie wiem, czy bym się mogła z nim zaprzyjaźnić. A jeżeli chodzi o demonologię, bo wspomniała pani o tym, to jakie stwory i istoty nie z tego świata w tradycjach kazachskich się pojawiają? Ja jeszcze tak wiele ich nie spotkałam, szczerze mówiąc. Co mnie nawet zaskoczyło, że w tych opowieściach, które poznaję, jest stosunkowo mało historii magicznych, że właściwie dużo jest takich obyczajowych. Jakby korzenie tych ludów turkijskich żyjących na stepie, Kazachów, no jest tangeryzm i jakby z tego też wynika demonologia. Na to się nakłada islam, więc jest jakby takie trochę pomieszanie z poplątaniem, ale postacie, które spotkałam, jest peri, czyli rodzaj takiej istoty powietrznej, powiedziałabym, właściwie bardziej rodzaj takiej wróżki, która może być dobra albo zła, albo właśnie takiego ludu, nie wiem na co to przełożyć, no może się z elfami trochę kojarzy, ale chociaż to jest zupełnie coś innego. Ale w każdym razie takie dość eteryczne istoty. Natomiast z drugiej strony są też takie istoty demoniczne, które żywią się ludzkim mięsem, potrafią rozerwać spiżowymi szponami człowieka i go zjeść, które w momencie, kiedy się takiej istocie zrobi jakąś krzywdę, pamiętają to tak bardzo, że potrafią się mścić. Ten demon i jego cała rodzina potem wyrusza po to, żeby się zemścić na takim człowieku. Jest rodzaj czarownicy, Baby Jagi, takiej też tamtejszej. Właściwie to jest takie pomieszanie, też jest taka bardziej pierwotna istota, która jest trochę niby demonem, a trochę szamanką. No w każdym razie jest też taką bardzo mocną postacią. Jest na przykład bardzo dużo takich opowieści bohaterskich o różnych batyrach tamtejszych, którzy często mają uskrzydlonego konia. Też ten koń często jest obdarzony mową i potrafi przeprowadzić swojego bohatera przez różnego rodzaju trudności, jakie ma. Bohaterowie trafiają do świata podziemnego, gdzie również są różne królestwa, można spotkać władcę węży.
właśnie jakąś czarownicę, czy jakiegoś złego szamana, kogoś, kto zajmuje się czarami. A dobro zawsze zwycięża? Nie, nie zawsze. A czasami zwycięża, ale trzeba zapłacić bardzo wysoką cenę. Płaci się swoją młodością, płaci się rodziną. Generalnie tak naprawdę te historie gdzieś, wydaje mi się, są dość blisko człowiekowi i takiemu doświadczeniu ludzkiemu, takiego normalnego życia, że jakby nie dostaje się prezentów, nic nie spada z góry, nie dostaje się niczego za darmo, po prostu wszystko kosztuje. Nawet jeżeli ma się do czynienia z istotami magicznymi i one dają jakieś prezenty czy jakieś dary, wydaje się, że dzięki temu będzie się szczęśliwym, to koniec końców okazuje się, że albo się traci świat, w którym się było do tej pory, albo się jest starym człowiekiem, kiedy się do niego wraca. Więc... Czyli Kopciuszek dostaje możliwość pojawienia się na balu, ale potem na koniec przychodzi dobra wróżka i przynosi rachunek. Tak, myślę, że tak. A jeżeli chodzi o opowiadaczy, ludzi pani profesji, czy w Kazachstanie jakoś to funkcjonuje, czy to jest rzadkość, czy jednak coś normalnego? To jest zupełnie osobna historia. Oczywiście, że to funkcjonuje, tylko że tak jak mówiłam, że są akyni, którzy są poetami, tak również są opowiadacze, którzy opowiadają eposy, czyli tradycje danego rodu, regionu. To są właśnie historie o bohaterach, które czasami są wielowątkowe, jest w tym bardzo wiele historii i to się potrafi opowiadać takie historie całymi tygodniami. To jest rodzaj melorecytacji. Opowiada się używając instrumentu, używa się dąbry. Wiem, że w Kirgistanie używają kobyzu. To też jest drugi instrument taki bardzo ważny na stepie. Często używany też przez szamanów. I tak naprawdę opowiada się w jakiejś bardzo konkretnej, takiej specyficznej formie. Ja niestety nie znam kazachskiego, na razie tylko sobie słuchałam trochę takich opowieści i tego rytmu, który gdzieś w tym wszystkim jest. I podobno ta tradycja już zanika. Ja, kiedy byłam w Kazachstanie, miałam taką bardzo ciekawą rozmowę z jednym z tamtejszych etnografów, który zajmuje się rewitalizacją, jak to nazwał, starych właśnie eposów. I mówił, że niestety właśnie przez zmianę życia, zmianę stylu życia, przez to, że oni przestali koczować, zerwała się taka więź, taka nić przekazywania tradycji. No też wszyscy nauczyli się czytać, pisać, są ludźmi wykształconymi, a to niestety też powoduje, że pewne opowieści umierają w książkach, bo już nikt ich nie opowiada. Więc tam niestety to też jest i oni w tej chwili prowadzą duży program takiej rewitalizacji tych opowieści i aktywizowania młodych ludzi do tego, żeby się ich uczyli i opowiadali właśnie w tym starym stylu, w tej starej formie. To się jakoś na razie udaje. No są też oczywiście ludzie, którzy opowiadają te baśnie i legendy, takie jak ja opowiadam. I to są takie historie, które jeszcze młodzi ludzie mówią, że pamiętają, bo im babcie im to opowiadały, czy dziadkowie. Czyli pod tym względem to tak podobnie jak u nas trochę. Jest taki program przekazywania dzieciom tradycyjnych opowieści poprzez filmy animowane. Jest dość sporo, też na YouTubie można znaleźć filmów animowanych kazachstańskich, które opowiadają te historie tradycyjne. I one są często w języku kazachskim, na końcu są tłumaczenia na język rosyjski, więc można się też w tym jakoś zorientować. Wróćmy do Dimasza Kudaibergena, do bohatera naszej opowieści, przez którego trafiliśmy do Kazachstanu. Jest pani dyrektorką programową Radia Dimash. To jest radio internetowe, które działa od trochę ponad pół roku, z tego co pamiętam, w Polsce. Radio, które w swoim statucie niemal ma to, że krąży wokół tej właśnie postaci, którą przed chwilą wymieniłem. Brzmi to dosyć niesamowicie, to znaczy jak początkowo usłyszałem o tym, że tak to właśnie wygląda, to pomyślałem, to jest niemożliwe, żeby jedna instytucja, jedno internetowe radio zajmowała się tylko piosenkami jednego artysty non-stop. Kto tego będzie słuchał i dlaczego, ale wierzę, że mój świat jest daleki od świata Dears, tych, którzy Dimasza Kudaibergena cenią, lubią i szanują. Więc jak takie radio funkcjonuje? Ilu państwa jest? To znaczy, jak dużo osób słucha tego radia? I co w nim się znajduje jako treść? Bo wiem, że wyszli państwo i coraz bardziej wychodzą państwo ponad samą muzykę Dimasza Kudaibergena. My od momentu, kiedy poznaliśmy Dimasza, no to robimy to, co robią fani zawsze, czyli próbujemy zainteresować nim otoczenie. Z różnym skutkiem. Próbowaliśmy też zainteresować Dimaszem media w Polsce. Potem się okazało, że już w Argentynie powstało pierwsze radio internetowe, właśnie poświęcone Dimaszowi. No i na fali takiej trochę złości, to nasze radio było pomysłem kolegi naszego Zbyszka Kurzyńskiego, który pomyślał sobie, że jak nie chcą puszczać nam Dimasza w radiu, to sobie zrobimy własne. Wymyślił, że niekoniecznie będzie to takie radio, w którym będzie tylko playlista, bo to jest najprostsze do zrobienia,
ale że też stworzymy przestrzeń na audycję. Bo państwo mają w tej chwili do dyspozycji normalne studio nagraniowe, studio radiowe. Tak, mamy bardzo piękne studio. Trochę zazdroszczę, widziałem zdjęcia. No, wygląda pięknie, naprawdę. Żeśmy się przy tym napracowali również fizycznie, bo żeśmy tam skrobali, malowali ściany, zakładali w ogóle te wszystkie rzeczy sami, więc mamy wkład fizyczny również w to. No i w momencie, jak już byliśmy gotowi, odpaliliśmy to, też informacja o tym poszła od razu do fanklubów na całym świecie, bo taki jest zwyczaj, że jeśli jakiś fanklub coś robi, to od razu informacja o tym jest tłumaczona na rosyjski, na angielski i to idzie w świat. Puściliśmy to, pamiętam, w sobotę, a w niedzielę rano usłyszałam SMS-a i komunikat. Mirela, ja wiem, że ty pewnie śpisz, bo późno skończyliśmy, ale Dimash podziękował nam za nasze radio na swoim Instagramie. A Dimash nie robi takich rzeczy. On bardzo rzadko reaguje bezpośrednio na działania fanów. To spowodowało natychmiast niesamowite wrzenie w świecie fanów. Wszyscy zaczęli o nas pisać, a nie dość, że pisali o nas fani w fanklubach, to jeszcze odezwały się do nas media kazachstańskie. I wtedy cała niedziela była taka, że myśmy musieli zostawić wszystkie plany, jakie mieliśmy na ten dzień. Cały czas być na gorących łączach. A potem na końcu okazało się, że telewizja Kabar przysłała do nas reportera, który przeprowadził z nami wywiad, który potem poszedł w takim bardzo dobrym czasie w głównych wiadomościach. Dali nam całe 5 minut. Czy przesadzę, jeśli powiem, że Dimash Kudaibergen zmienił pani życie w ostatnich latach? Nie przesadzi pan. To znaczy ja zawsze miałam aktywne życie, bo ja należę do osób, które mają pasję. Natomiast rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy miałam wrażenie, że już nie spotka mnie nic nowego, że już niczym się tak naprawdę nie zachwycę, że już mogę kontynuować swoje pasje, które miałam do tej pory i rozwijać się jako opowiadaczka. To też jest pasja i właściwie doskonalić się bardziej w tym, co już znam. Natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy pojawił się Dimash, to on jakby tak wytrzepał ze mnie takie wszystkie lęki, jakieś takie przyzwyczajenia, w ogóle tak wywrócił wszystko na nicę i złożył to z powrotem. I to spowodowało, że ja zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na świat i mieć zupełnie inne potrzeby. No bo moja wyprawa do Kazachstanu była dość szalona. Ja właściwie przez bardzo wielu lat nie podróżowałam z różnych powodów, ale nigdy też nie zdarzyło się, żebym pojechała gdzieś sama, a zdecydowałam się pojechać do Kazachstanu, co prawda z grupą fanów, których wtedy jeszcze znałam właściwie z internetu przede wszystkim, na koncert, ale również zaplanowałam, że to będzie wyprawa 3-tygodniowa i że po koncercie już wyruszam dalej na poznawanie Kazachstanu zupełnie sama. Jeszcze z brakiem świadomości, w jakim języku ja się tam będę porozumiewać, ponieważ nigdy wcześniej poza szkołą i studiami nie używałam języka rosyjskiego. No trochę biernie w momencie, kiedy zaczęłam poznawać Dimasha, ale też na miejscu okazało się, że nie wiem, dostałam daru języka i mówię na tyle dobrze po rosyjsku, że spokojnie mogę się porozumiewać w tym kraju. No i też podjęłam bardzo wiele wyzwań, czy ileś takich pomysłów życiowych wokół Dimasha, które są związane z moimi zainteresowaniami, których być może bym nie podjęła, gdybym go nie spotkała. Także tak, zmienił moje życie. Też poznałam bardzo wielu nowych ludzi, których też bym nie poznała, gdyby nie było Dimasha. Razem z nami była Mirella Gliwińska, animatorka kultury, opowiadaczka z karawany opowieści z grupy 501, dyrektor programowa Radia Dimash. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na koniec jeszcze raz Dimash Kudaibergen w jednej ze swoich piosenek.
J'ai toujours fou d'une vie avec les conditionnés. Je crois aux envies, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voler. Pourquoi je vise, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme près des autres, vérité, notre monde. To był 39. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Słuchaliście go dzięki tym wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite. To właśnie za sprawą ich hojności nowe odcinki Brzmienia Świata pojawiają się w sieci w ogólnym dostępie, bez ograniczeń, w każdą sobotę rano. Więcej informacji o moim podcaście, o mnie oraz o tym, jak można mi pomóc, znajdziecie na patronite.pl pod hasłem Brzmienie Świata. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.